Witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Mam dla Was dwie wiadomości. Obie złe. Po pierwsze, jak widzicie, nagrywam dalej, czyli nie będzie dobrze. Dalej, druga informacja, dzisiaj będzie nudno. Nie to, żeby ostatnim razem były jakieś fajerwerki, beczka śmiechu, normalnie numer taki, że Monty Python wysiada. Ale dzisiaj będziemy rozmawiali o datach. Dzisiaj będzie takie krótkie kalendarium dziejów Rzymu. Nie będzie to bardzo szczegółowe, nie będę wchodził w takie rzeczy jak utworzenie konkretnych prowincji czy zmiany na stanowisku namiestnika. To nie ma większego znaczenia w tym przypadku. Chodzi mi o takie fundamentalne daty, które faktycznie odcisnęły piętno na państwie rzymskim, a niektóre z nich oddziaływały przez kolejnych wiele set lat, a niektóre z nich widzimy nawet dzisiaj. Tak więc będzie trochę nudno, ale mam nadzieję, że przez to przebrniecie. O większości z tych wydarzeń będę chciał zrobić osobne filmy, natomiast tu mam jedną wartość pozytywną tego filmu dzisiejszego. Przez większą jego część nie będziecie mnie widzieć, więc wartość estetyczna tego filmu gwałtownie wzrasta. Jedziemy. Data pierwsza. 753 rok przed naszą erą. Zdaniem naszych nauczycieli historii to jest właśnie ten moment, kiedy starożytny Rzym, kiedy miasto Rzym zostało założone. Na pewno o początkach Rzymu będę chciał zrobić osobny film, bo to jest dużo bardziej skomplikowane. Natomiast data również jest jedną z ulubionych dat rozmaitych mnemotechników, tych wszystkich, którzy chcą, żebyśmy lepiej zapamiętywali różne rzeczy. I faktycznie, to świetnie brzmi. Na 7 wzgórzach piętrzy się Rzym. Tylko problem w tym, że ani na 7, ani się nie piętrzy. Ale mówię o tym w osobnym odcinku. Jeśli przyjmiemy, że w 753 roku Rzym powstał, to później przez 7 pokoleń czy 7 królów rządziło Rzymem. Ostatniego, Tarkwiniusza Pysznego, wypędzono w roku 510 czy 509 i tę datę uznaje się za początek republiki. Ale tak jak powiedziałem przy poprzednim wydarzeniu, datacja początków Rzymu jest bardzo niejasna, więc będę chciał to wyjaśnić trochę szerzej. 494, tak zwana secesja plebejuszy. Żeby zrozumieć istotę tego wydarzenia, trzeba pamiętać o tym prostym podziale społeczeństwa rzymskiego na patrycjat i właśnie plebs. Przez długie lata plebejusze nie mieli praw politycznych, więc to wydarzenie, czyli ta tak zwana secesja plebejuszy, jest momentem, w którym dostali faktycznie prawa takie polityczne, dostali do ręki broń, którą mogli walczyć o swoje. Także ma to naprawdę istotne dla nich znaczenie i później dla samych dziejów Rzymu także. Rok 450 i uchwalenie tak zwanego prawa 12 tablic. Prawo 12 tablic to jest kodeks, taki pierwszy kodeks prawa rzymskiego, który później kilkakrotnie był modyfikowany, ale funkcjonował przez wiele stuleci. Tak więc prawo 12 tablic to jest fundament niejako prawa rzymskiego. 396 przed naszą erą, upadek Wejów. Ten moment uznaje się za początek ekspansji rzymskiej, kiedy to małe miasteczko w Italii zaczęło się dosłownie w przenośni rozpychać i zdobywać nowe tereny, a Weje, czyli sąsiednie miasto etruskie, było takim kamieniem milowym. Później Rzym oczywiście opanował Italię, większą część Europy i cały basen Morza Śródziemnego. Zaczęło się w IV wieku. Rok 390 przed naszą erą. Galowie, którzy wędrowali przez Italię, dokonali spustoszenia w Rzymie, złupili miasto i później przez wiele lat
matki straszyły dzieci galami, bano się galów, bano się powtórki z rozrywki. Naprawdę odcisnęło to piętno na psychice Rzymian. I z tym też wydarzeniem związane są gęsi kapitolińskie. Gęsi, czyli święte ptaki, które zamieszkiwały wzgórze Kapitol, były poświęcone Jowiszowi. I kiedy Galowie plądrowali Rzym, zaczęły tak głośno gęgać, że obudziły Rzymian i udało się ocalić Kapitol i świątynię Jowisza. 280-275 przed naszą erą wojna z królem Epiru Pyrrhusem. Tej wojnie będę chciał na pewno poświęcić osobny odcinek. Pyrrhus nam jest znany jako żołnierz czy jako dowódca, który odnosił tak zwane pyrrhusowe zwycięstwa, czyli zwycięstwa okupione tak wielkimi stratami, że w zasadzie nie miały realnych korzyści. Natomiast Pyrrhus powinien nam się również kojarzyć z wodzem, który w polu nie przegrał. Od 264 do 241, tak zwana pierwsza wojna punicka. Pierwsze starcie dwóch potęg ówczesnego świata, czyli Rzymu i Kartaginy. Pierwsza z 3 wojen o dominację w basenie Morza Śródziemnego. O wojnach punickich też będę chciał nagrać osobny odcinek. 218-201 przed naszą erą, czyli druga wojna punicka. To jest wojna kolejna o supremację, która została skończona totalnym złamaniem Kartaginy i właściwie w tym momencie Rzym, przynajmniej przez długi czas, nie miał rywala godnego siebie. 149 do 146 przed naszą erą, czyli trzecia wojna punicka, zakończona unicestwieniem Kartaginy i w tym momencie już faktycznie Rzym nie miał rywala, który mógłby mu rzucić wyzwanie w całym basenie Morza Śródziemnego. Lata 30. i lata 20. II wieku przed naszą erą to jest działalność braci Gracchów i im też będę chciał poświęcić osobny odcinek. To, co teraz jest tutaj istotne, to walka między stronnictwami popularów i optymatów. I ten konflikt jest jedną z przyczyn upadku republiki. 82 do 79 przed naszą erą, dyktatura Sulli. Pierwszy moment, kiedy faktycznie instytucje i organa republiki w zasadzie przestały funkcjonować. Dyktatura Sulli była całkowitym zaprzeczeniem idei republiki i stanowiła również początek wielkiej kariery, zwłaszcza finansowej, m.in. Marka Licyniusza Crassusa, ale na temat Sulli będę się jeszcze wypowiadał w innym odcinku. 73 do 71 przed naszą erą, czyli legendarne powstanie Spartakusa, jemu również trzeba będzie poświęcić osobny odcinek. To było powstanie, które wstrząsnęło fundamentami Rzymu. Niektórzy twierdzą, że mało brakowało, inni twierdzą, że jednak trochę więcej, a Spartacus mógłby naprawdę odnieść spektakularny sukces. 64 do 63 przed naszą erą, tak zwany spisek Katyliny. Z naszej perspektywy może to nie jest zbyt istotne wydarzenie, ale dla Rzymian ówczesnych miało to fundamentalne, kolosalne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy w zasadzie stanęli przed wrogiem wewnętrznym. To nie był już atak obcego państwa czy obcego plemienia, ale to był wróg rzymski. I szerzej o tym będę chciał powiedzieć w innym odcinku. 51 przed naszą erą, bitwa pod Alezją i w zasadzie upadek powstania Vercingetoryksa, czyli podbicie Galii przez Cezara. Był to moment, w którym Cezar zgromadził naprawdę gigantyczną fortunę, a jednocześnie gigantyczne wpływy i gigantyczną władzę. Był tak potężny, że zagrażał całej republice. Potem doszło do wojny domowej między nim a Pompejuszem, ale szerzej o tym w innym odcinku. 44 przed naszą erą, właściwie idy marcowe 44 roku przed naszą erą, czyli 15 marca, śmierć Juliusza Cezara, jednego z najpotężniejszych ludzi w dziejach Rzymu,
który w zasadzie jest wzorem do naśladowania aż do dzisiaj przez niektórych. Szerzej o Cezarze w innym odcinku. 31 rok przed naszą erą, bitwa pod Actium. Z drugiego triumviratu zwycięsko wychodzi Oktawian August. Po tej bitwie Marek Antoniusz musi popełnić samobójstwo. To samo robi jego ukochana Kleopatra. Data ta, a właściwie koniec triumviratu, śmierć Marka Antoniusza rozpoczyna okres pryncypatu. Szerzej o tym w osobnym odcinku. 9 rok naszej ery i kolejne wydarzenia już będą właśnie z naszej ery. Klęska w lesie teutoburskim. W trakcie jednej z wojen z Germanami Rzym wysłał 3 legiony i te 3 legiony właśnie w lesie teutoburskim zostały wyrżnięte w pień. To jest klęska, z której Rzym długo nie mógł się otrząsnąć. Natomiast szerzej ten temat w innym odcinku. Rok 64 naszej ery, czyli Wielki Pożar Rzymu. Oskarżeni o to zostali chrześcijanie i ten moment był jednocześnie początkiem wielkich prześladowań chrześcijan. Znamy to oczywiście chociażby z kart Quo Vadis Sienkiewicza. Więcej na ten temat będę chciał powiedzieć w innym odcinku. 212 naszej ery, edykt Caracalli. Cesarz nadał obywatelstwo wszystkim mieszkańcom Imperium Rzymskiego, oczywiście nie licząc niewolników, i dokończył w zasadzie, zakończył ten proces zapoczątkowany wiele lat wcześniej, mianowicie tworzenia pewnego, ciężko powiedzieć, narodu, na pewno więcej niż społeczeństwa rzymskiego. Wcześniej żołnierze, którzy odsłużyli swoje w armii, dostawali właśnie na zakończenie swojego kontraktu obywatelstwo i wiele osób skorzystało właśnie z tej drogi, więc w taki sposób też tworzyło się przynajmniej częściowo społeczeństwo rzymskie. Natomiast edykt zakończył ten proces. 284, początek rządów Dioklecjana. Jego panowanie uważa się za początek dominatu, czyli zmienia się zasadniczo podejście do osoby władcy. To już nie jest cesarz, który jest pierwszym pośród równych, tylko jest to cesarz jedynowładca imperium. To jest człowiek, który skupia w swoich rękach całość władzy w imperium, ale szerzej o tym będę chciał powiedzieć w innym odcinku. 313 naszej ery, czyli edykt mediolański. Wbrew obiegowej opinii w tym momencie cesarz Konstantyn wcale nie nadał chrześcijaństwu miana religii panującej, a tylko ją zrównał w prawach z innymi religiami panującymi w imperium. Tak więc nie można mówić o początku dominacji chrześcijaństwa, do tego jeszcze trochę czasu. Szerzej o Konstantynie oraz edykcie będę mówił w innym odcinku. 361 do 363 rządy Juliana Apostaty. To jest postać, to jest cesarz, któremu będę chciał poświęcić osobny odcinek. Julian Apostata był jednym z tych ostatnich cesarzy, który miał autentycznie realny pomysł na cesarstwo. Jego reformy mogły naprawdę wzmocnić państwo, natomiast niestety bardzo szybko zmarł, a właściwie zginął w trakcie kampanii wojennej na wschodzie. 378 rok, bitwa pod Adrianopolem, jedna z największych klęsk wojsk rzymskich, ale będę chciał o tym powiedzieć trochę szerzej w innym odcinku. Po tej bitwie w świat poszła informacja, że cesarstwo ma poważny problem z obroną swoich własnych granic i po tej bitwie znaczne obszary cesarstwa zalały plemiona germańskie. 393 rok, ostatnie igrzyska w Olimpii. Igrzyska olimpijskie miały tradycję około 1000-letnią i tę datę niekiedy przyjmuje się również za koniec starożytności. Na odrodzenie się idei igrzysk musieliśmy czekać dobrych 1600 lat. 395 rok, podział cesarstwa na zachodnie i wschodnie. Będę chciał temu poświęcić na pewno osobny odcinek, ale to, co jest tutaj istotne, Imperium Zachodnie ze stolicą w Rzymie faktycznie upadło niedługo później,
Natomiast Cesarstwo Wschodnie w swojej nieco zmienionej formie jako Bizancjum funkcjonowało jeszcze dobrych 1000 lat. 476 upadek Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie. W tym momencie ostatni cesarz, Romulus Augustulus, został pozbawiony tronu, a Odoaker odesłał cesarskie insygnia do Konstantynopola. Przyjmuje się ten moment za koniec Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie i też koniec starożytności, ale o samym tym momencie będę chciał powiedzieć trochę więcej w innym odcinku. Krótkie kalendarium najważniejszych moim zdaniem dat z historii starożytnego Rzymu. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś przyda. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, komentarze, wiecie jak mnie znaleźć. A tymczasem enjoy, jak to bywa dzisiejsza młodzież. Dziękuję.